Witam ponownie. Dzisiaj trudne zadanie, szczególnie ze względu na pewien zamęt panujący przy opisie ruchu jednostajnie zmiennego, ale o tym to później, więc temat lekcji dzisiejszej: kinematyka, zadania maturalne. Tak jak zapowiedziałem, że przechodzimy teraz, kończymy powoli kinematykę i to zakończenie będzie zawsze w postaci zadań podobnych do zadań maturalnych z naszego zbioru z nowej ery. No i zadanie, zaczniemy dzisiaj jedno zadanie, ale ono właściwie jest takie bardzo złożone, właściwie jakby ilość zadań w jednym było. Zadanie trzecie, strona 82, ten pierwszy zbiór dla zakresu rozszerzonego nowej ery. Szybko pokażę treść zadania. To jest zadanie trzecie na dole i tytuł piłeczki tenisowe. Z lufy wyrzutni do piłek tenisowych wylatuje pionowo w górę piłka z prędkością V0 równa się 6 metrów na sekundę. Załóż, że piłka rozpoczęła ruch pół metra nad poziomem kortu. Przyspieszenie ziemskie, przyjmujemy G równa się 10 metrów na sekundę do kwadratu. Jako początek układów współrzędnych przyjmij poziom kortu. No i teraz mamy kilka pytań, może ja najpierw te pytania przeczytam. Oblicz maksymalną wysokość, na jaką wzniesie się piłka. To jest pierwsze. Oblicz całkowity czas lotu piłki. Dalej. Za pierwszą piłką w odstępie T0 równa się 0,3 sekundy wylatuje pionowo w górę druga piłka, poruszająca się z taką samą prędkością V0 jak pierwsza. Znaczy w chwili wyrzucenia oczywiście. Jeżeli oś Y skierujemy do góry, a początkiem układów współrzędnych będzie kort tenisowy, to równanie opisujące położenie pierwszej piłki ma postać, to jest to równanie podane, też o nim potem będziemy mówili, a drugiej, zresztą nawet gdyby nam nie podali tych równań, to one wynikałyby ze wzorów, które my już znamy, zresztą o tym wspomnę później. Korzystając z tych równań, wyznacz czas oraz miejsce spotkania obu piłek tenisowych. Znaczy to miejsce spotkania to chodzi będzie o współrzędne położenia wzdłuż osi tej Y. Sporządź wykres zależności położenia od czasu, znaczy położenie to jest współrzędne położenie, dokładnie mówiąc, od czasu Y od T dla obu piłek tenisowych w jednym układzie współrzędnych. Zaznacz na wykresie punkt o współrzędnych odpowiadających miejscu i czasowi spotkania piłek. Oblicz w punkcie 3.5 oblicz prędkości piłek w chwili spotkania. Zinterpretuj otrzymane wyniki. Wyznacz prędkość względną piłek do chwili zdarzenia. Skorzystaj z zależności prędkość względna równa się V1 minus V2. Ustal, jakim ruchem względem siebie poruszają się piłki tenisowe. No to zaczynamy. Wypiszmy dane na razie. Więc to zadanie trzecie, strona 82. Dane. Prędkość początkowa tych piłek 6 metrów na sekundę. I teraz, ponieważ powiedziano nam, żeby skierować oś wysokości do góry, ja ją ponieważ oni tu oznaczyli w tym punkcie, w punkcie 3.3 tą wysokość, czy współrzędną położenia pionowego symbolem Y, a nie H, no to ja też musiałem się do tego dostosować i oznaczyłem tą wysokość początkową też z symbolem nie H0, ale Y0. To jest 0,5 metra. Z takiej wysokości wyrzucane są te piłki do góry. No i wartość wektora przyspieszenia jest równa 10 metrów na sekundę kwadratu. Tak, to przybliżenie przyjmujemy. No i teraz w punkcie 3.1 musimy obliczyć maksymalną wysokość, czyli zamiast Hmax musimy napisać tą Ymax, na jaką wzniesie się dana kulka.
No to tak, co wiemy? Początkowo kulka porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym z wartością wektora przyspieszenia równą właśnie to g, tak? No to piszemy wzór na wartość wektora przyspieszenia w ruchu jednostajnie opóźnionym, to jest prędkość początkowa, bo wartość wektora jest zawsze dodatnia, więc skoro to jest dodatnie, to odejmujemy od większej i mniejszą prędkość, od prędkości początkowej prędkość końcową. To V to u nas będzie teraz prędkość końcowa. Dzielimy przez czas, właśnie, w którym to ciało się poruszało do góry, wznosiło. Oznaczymy ten czas delta t, no bo za chwilę będzie też inny czas opadania, żeby odróżnić te czasy od siebie, to tamten oznacza delta t2. No i teraz w tym wzorze nasze przyspieszenie, wartość wektora przyspieszenia to jest g. Chcemy, żeby to był czas, znaczy czas wznoszenia, czy aż do osiągnięcia maksymalnej wysokości, no to chcemy, żeby prędkość końcowa była równa 0, bo to wtedy ten czas będzie czasem wznoszenia, więc prędkość końcowa jest równa 0. Wstawiamy teraz te wielkości do naszego wzoru i po prostu w przekształceniach obliczamy z tego delta T1, to jest V0 przez G, wstawiamy wartości liczbowe, wychodzi nam 0,6 sekundy. No i teraz chcemy określić współrzędną położenia, znaczy współrzędną punktu maksymalnego wzniesienia, tak? Czyli na jaką wysokość się wzniesie, ale względem powierzchni Ziemi. No to dobrze jest napisać równanie ruchu tego ciała i też znaczy początek właśnie układu znaczy osi Y, czy punkt 0 na tej osi wybrać jako poziom Ziemi. To wtedy współrzędna położenia tego ciała względem osi Y w momencie maksymalnego wzniesienia będzie jednocześnie właśnie tą współrzędną znaczy tą wysokością maksymalną, jaką się to ciało wzniesie, tak? Czyli zakładamy, że Y jest równe 0 na poziomie Ziemi, wtedy po wstawieniu do tego równania, gdzie dobierzemy właściwe znaki przed prędkością, tym wyrazem z prędkością i wyrazem z przyspieszeniem, to wtedy ta wartość Y dla tego czasu wznoszenia będzie równa maksymalnej wysokości. No i teraz właśnie trzeba dobrać, przypominamy sobie formę równania ruchu. Przed wyrazem z prędkością jest znak plus lub minus, przed wyrazem z przyspieszeniem jest też znak plus lub minus. Teraz od czego te znaki zależą? Od tego, czy wektor prędkości początkowej jest zgodny z osią, ze kierunkiem i zwrotem osi Y, którą narysowaliśmy. I też tu plus jest wtedy, jeżeli wektor przyspieszenia jest zgodny ze zwrotem osi Y, a minus, jeżeli jest przeciwny do osi Y. Ponieważ oś Y skierowaliśmy, nie wiem, czy to było widoczne, więc jeszcze raz, w tym miejscu jest znak plus lub minus, tu też plus lub minus i to wtedy jest plus w obu przypadkach, jeżeli wektor prędkości początkowej lub wektor przyspieszenia, te wektory są zgodne z osią Y, ze zwrotem osi Y. I to nie zależy, osobno musimy rozpatrzyć znaczy jeden wektor i drugi wektor. A minusy są w tym miejscu lub w tym miejscu wtedy, gdy te wektory prędkości początkowej i wektory przyspieszenia są przeciwne do wybranego zwrotu przez nas osi Y. Bo tą osi Y moglibyśmy równie dobrze skierować również do dołu. I wtedy tu byłyby odwrotnie znaki niż za chwileczkę je tu znajdziemy, tak? Ale wygodniej jest tą oś Y skierować do góry. No i wtedy tak, ponieważ prędkość początkowa jest do góry skierowana, więc zgodnie z wybranym zwrotem osi Y, dlatego w tym miejscu jest znak plus. A wektor przyspieszenia jest zgodny z siłą grawitacji, siłą wypadkową, którą jest tu siła grawitacji, czy jest do dołu skierowany, więc przeciwnie do osi Y, więc tu jest znak minus, a wartość A to jest G. Więc piszemy teraz równanie ruchu dla naszego ciała, współrzędne położenia początkowego to jest Y0, to 0,5 metra, 50 metra, plus pojawił się przed tym wyrażeniem zawierającym prędkość, ponieważ wektor prędkości początkowej jest zgodny z osią Y i minus tu jest, ponieważ wektor przyspieszenia jest przeciwny do osi Y. I teraz można by wstawić
wartości tego czasu, tu właśnie, czy y0,05 0,5 metra, v0 6 metrów na sekundę i w miejscu delta ten czas tu wstawić, ale poprawnie, znaczy im wyższy poziom, tym raczej oczekuje się, na przykład na studiach, żeby wzór końcowy był wyrażony tylko przez te wielkości, te dane początkowe, czyli bez obliczania wartości pośredniej, więc my zrobimy i tak. Więc w miejsce delta t wstawimy ten wzór v0 przez g. Więc tu i tu wstawimy v0 przez g. No wstawiliśmy tu i tu, dokonaliśmy prostych, tu się skróci częściowo g, potem wspólny mianownik tych dwóch wyrażeń i otrzymujemy wzór końcowy i dopiero teraz wstawiamy wartości liczbowe. 0,5 metra, tu będzie 6 metrów na sekundę, do kwadratu podnosimy i po prostu przekształceniem otrzymujemy 2,3 metra. To jest więc ale co my obliczyliśmy? Obliczyliśmy współrzędną położenia punktu tego, na który się najwyżej ciało wzniesie, do którego się maksymalnie najwyżej ciało wzniesie, względem Ziemi, bo ta współrzędna, czyli względem osi Y, i współrzędna początkowa, znaczy 0 na osi Y, to jest powierzchnia Ziemi, czyli jednocześnie otrzymaliśmy tą wysokość maksymalną, bo to jest na razie współrzędna względem osi Y, ale ponieważ przyjęliśmy, że punkt 0 na osi Y jest na powierzchni Ziemi, to wtedy jednocześnie to jest ta maksymalna wysokość liczona od Ziemi do punktu, do którego się ciało wzniosło. No i teraz w punkcie 3.2 mamy obliczyć całkowity czas ruchu. My już obliczyliśmy czas wznoszenia, a teraz tam nie jest to dopowiedziane, bo czym jest ten czas ruchu, znaczy z analizy właściwie odpowiedzi wynikało, że chodzi im o czas od momentu wyrzucenia z tej wysokości pół metra nad powierzchnią Ziemi do momentu upadku na Ziemię. Czyli musimy już czas wznoszenia, to znamy, to jest 6 sekundy, a musimy obliczyć czas opadania. No to od momentu osiągnięcia maksymalnej wysokości ciało zaczyna poruszać się do dołu ruchem jednostajnie przyspieszonym, z przyspieszeniem a równe g, z prędkością początkową do dołu, wtedy jest ta prędkość równa 0, bo tam się ciało zatrzymało w tym punkcie maksymalnego wzniesienia. Ta droga, którą ciało pokona, to jest z tego punktu najwyższego, czy punktu maksymalnego wzniesienia do powierzchni Ziemi, to jest ta wysokość maksymalna. Więc do wzoru na drogę wokół jednostajnie przyspieszonym wstawiamy właśnie miejsce v00, więc ten wyraz nam znika. W miejsce a wstawiamy g, w miejsce s h maksymalne i wstawiamy do tego wzoru. I widzimy, że wszystko jest tu dane, oprócz tego czasu. Symbolem delta T2 teraz oznaczyłem czas opadania, żeby odróżnić od czasu tego wznoszenia. I obliczamy to delta 2, przekształcamy wzór, czy mnożymy przez 2, dzielimy przez g, bierzemy pierwiastek, wstawiamy dane liczbowe, tą wysokość maksymalną już tu obliczyliśmy, to jest to 2,3 metra, więc wstawiamy i wychodzi tam troszkę mniej niż 0,7, ale to jest ta przybliżona wartość, 0,7 sekundy. No ale tak, no to jest jeden ze sposobów, ale właśnie jakbyśmy weszli na ten wyższy poziom, czyli chcieli wyrazić wielkość poszukiwaną, bo jeszcze nie obliczyliśmy, na razie czas opadania, a całkowity czas ruchu to jest równy sumie czasu wznoszenia, czasu opadania, czy delta t, to będzie delta t1 plus delta t2, wzór na czas ten wznoszenia, wzór na czas opadania, wstawiamy wartości, obliczamy. To wychodzi tam około 1,3, bo to wychodzi z tego pierwiastka troszkę mniej niż 0,7. 1,3 sekundy. Ale właśnie, tak jak już zacząłem mówić, można czas ruchu obliczyć inną metodą, bardziej skomplikowaną, ale taką lepiej docenianą na tym wyższym poziomie. Więc jeszcze raz zapisałem równanie ruchu tego ciała.
tylko już, żeby uprościć sobie obliczenia, zamiast delta t wstawiłem tu po prostu t. Czyli założyłem, że w chwili początkowej na zegarze jest 0, tak jakbyśmy stoperem mierzyli. No i teraz co? To jest wzór na współrzędną położenia tego ciała w dowolnej chwili t. No to jak chcemy i zakładamy, że w tym przypadku, skoro tu zamiast delta t jest t, znaczy zakładamy, że w chwili początkowej ciało właśnie było na wysokości 0,5 metra, czyli 0,5 metra. I teraz my przyjęliśmy, skoro w chwili początkowej to współrzędna y jest równa 0,5 metra, to znaczy, że przyjęliśmy, że współrzędna y ma dla Ziemi jest równa 0. No więc jak chcemy, żeby dowiedzieć się, o której godzinie to ciało uderzy, ta piłka uderzy o Ziemię, to trzeba założyć, że ta piłka znajduje się właśnie na Ziemi, a Ziemia ma współrzędną względem tej osi równą 0. Czyli jak tu założymy, że y jest równa 0, to zakładamy, że to jest czas, po którym ta piłka wyrzucona uderzy o Ziemię. Więc piszemy, gdy piłka uderzy o Ziemię, to współrzędna y jest równa 0. No bo założyliśmy, że Ziemia ma współrzędną równą 0. Wstawiamy w takim razie w miejsce y 0 i mamy co? Równanie kwadratowe. Ja nie lubię mieć przed tym wyrażeniem, gdzie jest zmienna w drugiej potędze, nie lubię mieć minusa, więc przeniosę na drugą stronę albo pomnożę przez -1, znaczy wszystkie wyrazy, obie strony równania, no więc zlikwidowałem ten minus w ten sposób. I mamy równanie kwadratowe. Pierwiastki tego równania trzeba obliczyć, więc deltę obliczamy, to będzie b kwadrat minus 4ac. Bo sobie wypiszcie, że nasze b to jest minus v0, nasze a to jest g przez 2 i nasze c to jest minus y0. Jak wstawicie, to wyjdzie nam teraz delta tak. W ten sposób tu się dwójka skróci z czwórką częściowo. No i musimy obliczyć pierwiastki, ale my tylko jeden pierwiastek obliczamy, bo jeden jest niefizyczny. Ten pierwiastek z minusem przed deltą, to widzimy, że ta delta, pierwiastek z delty jest większy od tego v0, czyli minus b to jest v0. Czyli jakbyśmy tu wzięli ten pierwszy pierwiastek z minusem, to wyszłaby, czas by nam ujemny wyszedł. To by znaczyło, że ta piłka uderzała o ziemię, zanim jeszcze została wyrzucona. Znaczy, bo akurat ta linia wykresu się przecina z linią poziomą, z osią znaczy x, jak można powiedzieć, właśnie, z osią czasu, przepraszam. Gdybyśmy wykres narysowali, to właśnie y równa się coś takiego, czyli na osi pionowej byłoby y, na osi poziomej czas, to ta funkcja, ten wykres tej funkcji by się przecinał z osią czasu, z osią poziomą w dwóch miejscach. Tu byłaby odwrócona parabola i tu byłoby jedno miejsce przecięcia i drugie. No to jedno miejsce przecięcia będzie dla ujemnej wartości czasu, czyli dla nas to jest niefizyczne rozwiązanie, a nas interesuje to rozwiązanie fizyczne, czyli już dla t dodatniego, czyli musimy tu wziąć ten drugi pierwiastek, ten z plusem przed deltą, pierwiastkiem z delty. No i teraz dzielimy, czyli minus b to jest minus v0, minus v0, czyli v0, plus pierwiastek z delty, przez 2a, 2a to jest g przez 2, czyli 2a to będzie g po prostu. I teraz rozdzielimy na dwa ułamki, podzielimy v0 przez g, plus pierwiastek z tego przez g i włączymy to g pod pierwiastkiem, będzie pod pierwiastkiem g do kwadratu. Czyli włączamy teraz to g pod pierwiastek, będzie g kwadrat, tu też będzie g kwadrat i się skróci z tym g częściowo. No i teraz jak wstawimy wartości liczbowe, to wyjdzie nam taki tu wynik. No, pierwiastek tu będzie 0,46, jest tam troszkę mniej niż 0,7, ale w przybliżeniu 0,07 i otrzymamy ten sam wynik co wcześniej. O. No dobrze, teraz ten punkt 3 i 3, jeszcze raz przypomnę ten punkt 3 i 3. Oni nam podają te równania
i każą obliczyć znaczy równania ruchu dla jednej piłki, tej drugiej wrzuconej o 0,3 sekundy później, też z taką samą prędkością początkową przez tą samą maszynę, czyli z tej samej wysokości y0, czyli 0,5 metra. I każą nam odpowiedzieć, znaczy pytają się, po jakim czasie, po jakim czasie i w którym miejscu, na jakiej wysokości te piłki się spotkają. No to dobrze. W takim razie piszemy równania ruchu dla jednej piłki, to już było to równanie, i równanie dla drugiej piłki. Właściwie bardzo często ja mówię wszystkim, żeby pisali właśnie w tym, może poszukam tego wzoru, czy wcześniej go tu mam, czy nie mam. No nie, więc bardzo często właśnie mówię, żeby w tym równaniu ruchu w miejsce czasu wstawiać nie samo t, tylko delta t. W miejsce tego czasu też delta t. I w tym zadaniu jest to najlepiej widoczne, że no, jest to lepsza metoda, bo bardziej ogólna. Więc po prostu my tu zakładamy, że t jest godziną na zegarze. Powiedzmy, naszym zegarem jest tu stoper. I ten stoper włączamy w momencie, gdy wyrzucona została pierwsza kulka, czyli to chwila początkowa, to delta t to jest wskazanie zegara w danym momencie minus godzina na zegarze w chwili początkowej. No to chwila początkowa dla pierwszej piłki to byłaby 0, bo zakładamy, że ten czas liczymy właśnie od momentu wyrzucenia pierwszej piłki. Czy to jest to t minus t0, w przypadku pierwszej piłki jest po prostu t. Bo t0, czyli współrzędna, chwila na zegarze w momencie rozpoczęcia ruchu przez kulkę pierwszą była równa 0, bo mierzyliśmy stoperem. Ale teraz ten stoper wskazywał, w chwili, gdy druga kulka została wyrzucona, ten stoper wskazywał pewną godzinę, ale czas ruchu kulki, to jest to delta t, to jest równy teraz różnicy między wskazaniem zegara, tego stopera, a czasem wskazaniem zegara w momencie wyrzucenia tej drugiej kulki. Czyli kulka została wyrzucona, gdy na tym stoperze było 0,3 sekundy. Dlatego tu piszemy t minus t0. I tak samo tu jest ten delta t, to jest t minus t0. Gdzie t jest wskazaniem zegara w danym momencie, a t0 jest wskazaniem zegara w momencie, kiedy ten drugie ciało rozpoczęło swój ruch. No i teraz tak, pytają się o czas, w którym te kulki się spotkają, czy jak się spotkają, to będą na tej samej wysokości, więc ten czas obliczymy z porównania współrzędnych położenia y1 i y2. Więc porównujemy y1 z y2, czy tu wzór na y1, wzór na y2, dalej czysta matematyka, wymnażamy po tej stronie, wymnażamy wszystko, co tylko jest możliwe, więc tu już jest po wymnożeniu, po 10 do kwadratu, wymnożeniu przez g. No i teraz zobaczymy, jakbyśmy y0 przenieśli na drugą stronę, by się z tym y0 zredukowało. Tu v0t by się zredukowało z v0t z tej strony. To minus gt kwadrat przez 2 przeniesiemy na drugą stronę i tu będzie wspólny mianownik 2 i połączymy z tym. To będzie to, co o. A to minus v0 t0 przeniesiemy na lewą stronę. I po prawej stronie się, tu proszę uważać, że jest minus przed całym ułamkiem, czyli jak już będziemy mieli na jednej kwestii ułamkowej, to będzie minus przed pierwszym wyrażeniem, plus przed tym i też tu będzie minus przed tym trzecim. I się tam skraca to gt kwadrat przeniesione na prawą stronę będzie z plusem, to będzie to gt kwadrat, redukuje się z tym w liczniku. I zostaje nam, a potem ten wyraz rozdzielimy, podzielimy teraz ten wyraz przez 2 i ten wyraz przez 2, to mamy te dwa rozdzielone ułamki. To się dwójka skróci w tym pierwszym wyrazie. I teraz chcemy obliczyć ten czas t, więc przenosimy wszystkie wyrazy nie zawierające tego czasu na lewą stronę. Przenieśliśmy tu.
i dzielimy przez wszystko, co stoi przy tym czasie t, czy przez gt0 dzielimy. Obie strony dzielimy, no to można osobno, to jest pierwszy wyraz przez gt0 i drugi wyraz przez gt0 podzielimy, to się trochę poskraca, wstawiamy dane liczbowe i wychodzi nam 0,75 sekundy. No to idziemy dalej. A teraz chcemy dowiedzieć się, w jakim miejscu spotkają się te kulki. No to już mamy, ponieważ w momencie spotkania współrzędna położenia obu kulek będzie, znaczy piłek, no kulki to są piłki, ale więc obu piłek będzie taka sama, to wystarczy, że obliczymy, w którym miejscu, czy jaka jest współrzędna położenia tej piłki pierwszej. Więc mamy równanie ruchu dla piłki pierwszej i w miejsce tego czasu trzeba wstawić 0,75, czyli mamy y0 pół metra plus prędkość pozioma 6 metrów na sekundę razy ten czas, po którym się spotkają, a ten czas liczony od momentu wyrzucenia pierwszej kulki. O jest, tak? I tak samo tu wstawiamy minus g, czyli 10 metrów na sekundę kwadratu i ten czas do kwadratu podnosimy, który teraz obliczyliśmy, przez 2. I po przekształceniach tam troszkę będzie mniejszy to wynik, minimalnie mniejszy, ale przybliżamy do 2,19 metra. W punkcie 3.4 proszą, żebyśmy narysowali wykres zależności współrzędnej położenia tej w kierunku osi Y od czasu. Czyli praktycznie musimy narysować wykres takiej funkcji i wykres takiej funkcji. No jak to teraz zrobić? No, my zrobimy na dwa sposoby. Sposób uproszczony, a Wy możecie zrobić jeszcze, jak chcielibyście dokładniej to robić, to w formie tabelki, ale no najpierw ten sposób dokładniejszy jakby wyglądał. Bardzo często, jeżeli mamy równanie ruchu, to często się zapis, kiedy już wstawi się wartości liczbowe, to bardzo często dla uproszczenia obliczeń pomija się wszelkie jednostki przy tych wyrazach, czy w wyrazie tym pierwszym bez zmiennej, przy tym wyrazie zmiennej w pierwszej potędze i zmiennej w drugiej potędze, że pomija się jednostki. Więc tu do równania ruchu dla y1 wstawiłem wartości liczbowe g, v0, y0, pomijając jednostki. Po prostu wynik musi, y jest w metrach, wstawiamy wtedy, jeżeli w miejsce czasu wstawimy czas w sekundach, to wynik będziemy zapisywać w metrach. Dość częsta jest taka metoda upraszczająca jakby życie, pomijając jednostki, wiedząc, że te jednostki wyjdą takie, jakie i tak trzeba. No i podobnie teraz równanie drugie. Też wstawimy wartości liczbowe. Miejsce y0 to 0,5 metra, miejsce v0 6 metrów na sekundę, miejsce g 10 metrów na sekundę do kwadratu i w miejsce t0 wstawimy 0,3 sekundy, ale pominęliśmy wszędzie te jednostki. I wszystko wymnażamy, podnosimy do kwadratu. Jak dokładnie zobaczycie, to wynik otrzymacie taki. No, trzeba to sprawdzić. I teraz jakby wyglądało przygotowanie do narysowania wykresu zależności właśnie tej wysokości, czyli a to jest nasza oś Y od czasu. Właściwie tu powinno być Y, ale tam chyba po prostu napisałem tu H, ponieważ oni w podpowiedzi mają właśnie to H, więc dostosowuje się do ich oznaczeń, żeby można było to porównać. Więc należałoby tabelkę zrobić i wybrać, w jednej kolumnie byłyby czasy, czyli tam w sekundach i wstawiamy ten czas w to miejsce i obliczamy wartości y1 dla różnych tam czasów, czyli jakieś tam wybieramy jakieś współrzędne czasowe, czyli czas, i obliczamy dla nich współrzędne y i wtedy punkty, mamy współrzędne punktów w układzie y-t i nanosimy te punkty na wykresie i poprzez te punkty rysujemy linię.
I podobnie robimy dla drugiego ciała. Mamy to równanie, wstawiamy w miejsce, wybieramy w jednej kolumnie, były te czasy tam w sekundach, wstawiamy teraz dla różnych tu wartości wstawiamy te różne wartości tego wzoru, obliczamy odpowiadające im wartości tego współrzędnej y2 i potem te punkty o tych współrzędnych nanosimy na wykres i przez te punkty rysujemy linię. Ale my zrobimy w sposób taki przybliżony, bo my pewne już współrzędne niektórych punktów w wykresie zależności y równa się y od czasu, czyli współrzędnej pionowej od czasu, my już znamy, bo tak. Założyliśmy, że na osi czasu w chwili wyrzucenia, że w momencie wyrzucenia tego ciała z wysokości 0,5 metra czy 0,5 metra rozpoczęliśmy mierzyć czas, że to była chwila t równa się 0, czyli w chwili t równa się 0 my znamy współrzędną położenia początkowe, jest równa 0,5 metra. Co dalej wiemy o tym ciele, pierwszej piłce? Że po czasie 0,6 sekundy wzniosło się na maksymalną wysokość i ta wysokość to była, obliczyliśmy, to było 2,3 metra. Czyli szukamy tu 2,3 metra i wiemy, że mamy ten punkt o współrzędnej 0,6 sekundy i 2,3 metra tu. Następnie co wiemy o czasie opadania? Że czas wznoszenia z wysokości 0,5 metra będzie równy czasowi opadania do wysokości 0,5 metra. Czy skoro to ciało się wznosiło przez 0,6 sekundy, to będzie opadało też 0,6 sekundy, czyli że znajdzie się jeszcze raz na tej wysokości 0,5 metra po 0,6 sekundy od momentu osiągnięcia maksymalnej wysokości, czyli osiągnęło tą wysokość po 0,6 sekundy i po takim samym czasie znajdzie się ponownie na tej wysokości 0,5 metra, czyli tu będzie 1,2. 1,2, już wtedy słabo tu widzę. Czyli na tej samej wysokości 0,5 metra ponownie to ciało znajdzie się po takim samym czasie od momentu osiągnięcia maksymalnej wysokości, w jakim się wznosiło do tego momentu, czyli po 0,6 sekundy. Od tego momentu do tego musi upłynąć 0,6, czy razem 1,2 sekundy. Czyli tu mamy kolejny punkt. I możemy przez te 3 punkty tak przybliżoną, odwróconą parabolę narysować. Tak? Tak, no jeszcze wiemy, że po 0,75 sekundy się spotkają, czyli tu będzie musiał nastąpić punkt przecięcia się tych dwóch wykresów. Że muszą być jednocześnie, w tej chwili muszą być oba ciała na tej wysokości. No i teraz to drugie ciało. No wyrzucone jest z wysokości 0,5 metra, ale później o 0,3 sekundy, więc w chwili t równa się 0,3 sekundy znajduje się na wysokości 0,5 metra, to jest ten punkt. Kiedy osiągnie ono maksymalną wysokość? No, o 0,3 sekundy później niż ciało to nasze, niż to pierwsza piłka. No bo porusza się tak samo jak ta pierwsza piłka, tylko że jest wyrzucona o 0,3 sekundy później, więc osiągnie maksymalną wysokość po czasie od wyrzucenia pierwszej piłki 0,9 sekund, bo 0,6 sekundy to będzie czas, po którym pierwsza piłka osiągnęła maksymalną wysokość, a tamta została wyrzucona o 0,3 sekundy później, więc osiągnie właśnie 0,3 sekundy później, czyli 0,9 sekundy. Tak? Czyli mamy punkt na wykresie, czyli już pierwszy punkt mamy, drugi. No czas opadania będzie taki, na wysokość tą 0,5 metra będzie taki sam jak czas znoszenia. Czas znoszenia to był 0,6 sekundy, tak po pierwszej piłki, więc czas opadania też będzie 0,6 sekundy, no to do 0,9 dodamy 0,6, wychodzi tam 1,5 sekundy. Mamy kolejny punkt i przez te 3 punkty, ten punkt i ten punkt rysujemy tą odwróconą parabolę, ale ta parabola musi przechodzić przez, obie parabole muszą przez ten punkt, czyli i wysokość, znaczy współrzędna tego punktu, już obliczyliśmy, to jest 2,19 i to moment też o godzinie 0,75 sekund, znaczy 0,75 sekundy od momentu wyrzucenia pierwszej piłki, czyli tu mamy kolejny punkt, przez który te obie parabole odwrócone muszą przechodzić.
Czyli to taki mniej dokładny wykres byłby, ale trudno powiedzieć z tego wykresu, który oni narysowali, czy żądają wykonania takiego dokładnego wykresu, czy tylko przybliżonego. No to dobrze, to jest już punkt 3.4 na 2 sposoby. I teraz 3.5 obliczenie prędkości piłek w momencie spotkania. Obliczenie prędkości piłek w momencie spotkania. No to znaczy na początku każda z tych piłek porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym. I napiszemy wzór na wartość wektora przyspieszenia w ruchu jednostajnie opóźnionym. Dokładnie mówiąc, to my napiszemy, to co my napiszemy, to będzie troszkę wzór, który więcej nam mówi, wzór na współrzędną wektora przyspieszenia względem osi Y. Współrzędna wektora, jeżeli wektor jest zgodny z osią, jest równa wartości, jest równa wartości tego wektora, a jak wektor jest przeciwnie do osi skierowany, to współrzędna tego wektora jest równa minus jego wartości. I u nas właśnie interpretacja tego wzoru może być właśnie teraz taka, jak teraz mówię, że bardziej ogólna niż tylko, to może być wzór bardziej ogólny niż tylko wzór na wartość wektora przyspieszenia. Więc teraz potraktujmy, że to A jest współrzędną wektora przyspieszenia w kierunku osi Y. Więc ponieważ w tym wzorze daleko. To u nas jest jednak, bym musiał coś zmienić jeszcze. Więc to jest wartość wektora przyspieszenia, przy takim zapisie jednak. I teraz V0 jest właśnie, ale V0 tu i V1 można traktować jako współrzędne wektora przyspieszenia względem osi Y skierowanej do góry. Ponieważ na początku wyrzuciliśmy do góry tą piłkę, więc prędkość V0 była zgodna z osią Y, więc piszemy, współrzędna tego wektora jest dodatnia, równa tej wartości i odejmujemy od tej współrzędną prędkości tego ciała w dowolnym momencie. I dzielimy, ponieważ chcemy obliczyć teraz prędkość tego ciała akurat w momencie gdy spotkania, no to tu już dzielimy przez czas, po którym te piłki się spotkały, tak? I u nas przyspieszenie, wartość wektora przyspieszenia jest równa G, no V0 to już się nie zmieniło, V1 i miejsce, ten czas, po którym się spotkały, to jest czas liczony od momentu wyrzucenia pierwszej kulki. I przekształcamy teraz ten wzór. Mnożymy przez T. Potem przenosimy to V1 na lewą stronę, GT na prawą stronę, otrzymujemy wzór. Właśnie i wzór na współrzędną wektora prędkości. Bo widzimy, że początkowo, gdybyśmy traktowali początkowo, że rozważamy tylko ruch w kierunku do góry, ruch jednostajnie opóźniony, aż do tego momentu, no to wychodziłoby nam zawsze, że to V0 jest większe od V1, bo V1 byłaby to wartość wektora, to też wartość wektora, więc wielkości dodatnie i to w ruchu jednostajnie opóźnionym V0 byłoby większe od V1. I tu nie ma problemu, różnica od większej wartości mniejszą, to ta dodatnia, różnica będzie zawsze, w tym przypadku to będzie dodatnia zawsze. Ale właśnie można ten wzór, zmienić interpretację tego wzoru, że to V0 będzie współrzędną
wektora prędkości względem osi Y, ponieważ to wyrzuciliśmy do góry, więc współrzędna wektor V0 był zgodny z osią Y, więc współrzędna jest dodatnia. I przy takiej interpretacji, że to V0 jest współrzędną wektora, to V1 też będzie współrzędną wektora i wtedy ten wzór, który tu uzyskamy, będzie prawdziwy również po momencie uzyskania maksymalnej wysokości. Tylko że wtedy prędkość, ciało zacznie opadać, więc prędkość będzie przeciwna do osi Y, czy współrzędna prędkości będzie wtedy ujemna. I tak interpretujemy uzyskany wynik, jeżeli wyjdzie nam z tego wzoru ujemna wartość, to znaczy, że jest wektor prędkości jest przeciwny do wybranego zwrotu osi, a oś Y była do góry skierowana, czyli jest przeciwnie do osi Y. W takim razie interpretacja tego wzoru jest taka, że ten wzór, gdyby traktować to V0 tylko jako wartość prędkości, to ten wzór opisywałby tylko ruch w kierunku do góry, bo to jest wzór na ruch jednostajnie opóźniony, tak? Więc tylko by opisywał wzór, ruch jednostajnie opóźniony do momentu uzyskania maksymalnej wysokości. Natomiast jeżeli potraktujemy to V0 jako współrzędną wektora prędkości, to V1 też będzie wtedy współrzędną wektora prędkości w dowolnym momencie i wtedy ten wzór jest bardziej ogólny, bo również opisuje tą współrzędną wektora prędkości nawet po momencie osiągnięcia maksymalnej wysokości. I wtedy właśnie jak my wstawiliśmy teraz do tego wzoru ten czas, po którym się te kulki spotkały, od momentu wyrzucenia pierwszej kulki, to 0,75 sekundy, wyszło nam minus 1,5 metra na sekundę. No, jaka jest interpretacja tego? No tak jak mówiłem, że oznacza to, że wektor prędkości V1 po takim czasie ma ujemną współrzędną, czyli że wektor prędkości w tym momencie jest przeciwny do wybranego przez nas zwrotu osi Y, czyli oś Y była do góry skierowana, więc wektor prędkości w momencie spotkania kulek, tej pierwszej kulki jest skierowany do dołu. Przeciwnie do zwrotu osi, który my wybraliśmy za dodatni. I teraz podobnie robimy dla kulki drugiej. Też kulka druga porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym. Wartość wektora przyspieszenia jest równe g i jeszcze raz ten wzór, gdyby traktować V0 jako wartość prędkości, a nie współrzędną wektora prędkości względem osi Y, to tylko byłby prawdziwy dla ruchu tej drugiej kulki do osiągnięcia maksymalnej wysokości, bo tylko wtedy jest ruch jednostajnie opóźniony. Ale jeżeli potraktujemy to V0 jako współrzędną wektora prędkości, współrzędną wektora prędkości początkowej, to wtedy to V2 będzie oznaczało współrzędną wektora prędkości w innej chwili. No i teraz ten czas ruchu, jeżeli chcemy go wyrazić przez ten czas mierzony tym naszym stoperem, czy od momentu wyrzucenia tej pierwszej kulki, no to tu musimy wstawić czas ruchu drugiej kulki, to będzie ten wskazanie z tego stopera pomniejszony o to 0,3 sekundy. No i teraz przekształcamy ten wzór, odliczamy tu i wtedy, jeżeli traktujemy właśnie to V0 jako współrzędną wektora prędkości, to V2 będzie też współrzędną tego wektora i teraz jak ona będzie dodatnia, wyjdzie nam dodatnia, to znaczy, że wektor ten jest V2 jest zgodny z osią Y, jak wyjdzie ujemna, jest przeciwny do osi Y. No i wstawiamy w takim razie w miejsce tego T V0 0,6 metrów na sekundę, w miejsce T wstawiamy 10 metrów w miejsce G 10 metrów na sekundę kwadratu, w miejsce T0 wstawiamy 0,3 sekundy, no i teraz T to jest ten wskazanie tego stopera, gdy te kulki się spotkały. To było 0,75 sekund. No i po obliczeniu będzie nam 1,5 metra, ale plus 1,5 metra, czyli ta prędkość tego drugiego ciała jest skierowana zgodnie z osią Y, bo współrzędna tego wektora jest dodatnia. No i teraz jeszcze każą liczyć prędkość względną piłek. Też tam powinni dodać w tym wzorze, który oni podają, że to jest wartość bezwzględna teraz
tych prędkości, więc odejmujemy współrzędne tych prędkości od siebie, bierzemy wartość bezwzględną i otrzymujemy 3 metry na sekundę. Czy odejmujemy V1 minus V2, czy V2 minus V1, bierzemy wartość bezwzględną i otrzymujemy 3 metry na sekundę. Ale teraz to zrobimy bardziej ogólne, bo tam pytają nas, jak porusza się kulka pierwsza względem drugiej kulki w dowolnym momencie. Czy ta prędkość, z jaką te kulki względem siebie się poruszają, czy ona się zmienia, czy się nie zmienia, bo właśnie chodzi o taki wniosek. No to zróbmy to bardziej ogólnie. Więc odejmiemy teraz znaczy te prędkości, te współrzędne tych prędkości od siebie, ale w dowolnym momencie. Czy zamiast tych dwóch wartości obliczonych w tym momencie spotkania wstawimy wzory na współrzędne prędkości pierwszego i drugiego ciała względem osi Y. Współrzędne, ten wzory na współrzędne to odjąłem. Od pierwszego wzoru to wzór ten drugi. Likwiduję ten nawias, wymnażam i uzyskuję prosty wzór. Zobaczycie, że to GT i GT się zadrukowało. Ważne, również i V0 się zadrukowało, ale ważne, że ten wyraz zawierający czas, wskazanie tego stopera się znaczy skrócił i w wyniku jest GT0. G to jest stała wielkość, 10 metrów do sekundy kwadratu, a T0 to też jest konkretny czas, to jest 0,3 sekundy. Widzimy, że wynik odejmowania, czyli prędkość względna tych piłek nie zależy, bo poruszam, że ta prędkość względna tych piłek nie zależy od czasu, znaczy, bo to T0 oczywiście to jest, czyli nie zmienia się w czasie, bo w wyniku końcowym nie ma tego T, czyli że dla dowolnej chwili T jest ciągle to G minus GT0, czy zawsze względna prędkość jest na GT0, czyli jak wstawimy wartości 10 metrów na sekundę kwadratu, a za 0,3 sekundy to będzie 3 metry na sekundę, czyli nie tylko tej chwili spotkania względna prędkość jest na 3 metry na sekundę, tylko w dowolnej chwili czasu względna prędkość tych kulek jest równa 3 metry na sekundę. Co to znaczy? Że gdybyście siedzieli na tej jednej piłce, no byście pomniejszyli siebie, byście byli na jednej piłce i patrzyli na tej pierwszej piłce i patrzyli na tą drugą piłkę, już oczywiście po wyrzuceniu tej drugiej piłki, to byście widzieli, że ta druga kulka zbliża się do Was z prędkością 3 metry na sekundę. A potem, jak już wyminiecie, byście się spotkali, to by zaczęła od Was się oddalać, znaczy z prędkością 3 metry na sekundę. No to jest dość długa taka lekcja, więc muszę zdążyć to jeszcze wgrać do komputera, a później jeszcze do YouTube. To bardzo długo zajmie mi czasu, dużo czasu mi zajmie, także dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.